Cześć, z tej strony Torgal. Pod tym nickiem jestem znany w grze Original War. W tym filmiku chciałbym przedstawić 12 wskazówek, które mogą przydać się początkującemu graczowi. Zapraszam do oglądania. Pierwszą wskazówką, o której dobrze wiedzieć, jest dodawanie dodatkowych rozkazów jednostkom. Przytrzymując klawisz Shift jesteśmy w stanie zobaczyć, co dana jednostka robi w konkretnej chwili, ale także jesteśmy w stanie dodać kolejny rozkaz dla tej jednostki. Jest to o tyle przydatne, dzięki temu nie musimy stale doglądać każdej jednostki z osobna. Jesteśmy w stanie zrobić to jeden raz i dodać wszystkie czynności, które będą nam potrzebne w grze. Jak na przykład zbadanie wszystkich rozwinięć. Czy chociażby zbieranie skrzyń. Albo budowanie budynków w określonej kolejności. Drugą ważną wskazówką, która bez wątpienia się przyda, o której zapominają nawet gracze, którzy już grają znacznie dłużej niż początkujący, jest ustawianie budynków w określonych miejscach w celu optymalizacji przepływu ludzi. Jest to o tyle pomocne, że dzięki temu na przykład, gdy ktoś nas atakuje, jesteśmy w stanie od razu wyznaczyć jednostkom wejście do zbrojowni. I to przejście zajmuje im maksymalnie sekundę, dwie. Można stosować różne style budowy. Jednym z nich jest ustawienie laboratoriów blisko siebie w celu wymiany ludzi, wymiany naukowców lepszych do potrzebniejszych badań, a i tych gorszych do mniej potrzebnych badań. Ale też na przykład zbudowanie laboratorium koło zbrojowni w celu, tak jak już wcześniej wspomniałem, gdy ktoś nas będzie atakował, to jesteśmy w stanie od razu wyznaczyć tym ludziom wejście do zbrojowni. Ale także zbudowania na przykład laboratorium koło fabryki, jeśli na przykład gramy na taktykę w celu szybkiego zrobienia pojazdów, ciężkich pojazdów, pojazdów na zaawansowanych gąsienicach z ciężkim działem. I wtedy też ludzie przechodzą około 2 sekundy z budynku do budynku. Trzecią wskazówką jest żonglerka profesjami postaci i na przykład wykorzystywanie ich, gdy nie mają przypisanych zajęć, jak chociażby żołnierze z bunkrów i zmienianie ich na inżynierów w celu przyspieszenia budowy pozostałych budynków. Są też jednostki, projednostki w danej profesji, które potrzebują niewiele doświadczenia do kolejnego awansu. Szczególnie to przydaje się w profesji mechanika, bo Amerykanie i Arabowie wykorzystują zdalne sterowanie, które jest znacznie lepsze niż komputerowe, a taka osoba, taki promechanik znacznie szybciej awansuje na ten 8, 9 i 10 poziom, co będzie czyniło jego pojazdy lepszymi niż komputerowe, szybszymi, o większym damage'u. Tak samo jeśli znajdziemy, tu jest właśnie pronaukowiec, jeśli znajdziemy pronaukowca, to on znacznie szybciej awansuje w profesji naukowiec i będzie szybciej badał. Co pozwoli nam osiągnąć technologię przed przeciwnikiem. Jeszcze dygresja związana z tym punktem, bo nie zapomniałem powiedzieć, ludzie mają jeszcze dodatkowe atrybuty jak prędkość, obronę
jak prędkość czy obrona. Te dwa są najważniejsze, te trzy pominiemy. Prędkość jest szczególnie przydatna w early game. Trzeba ludziom wskazać zbieranie skrzyń. Powinna to robić tylko jedna osoba. Najlepszą osobą jest taka, która ma największą prędkość, czy inność. A co do drugiej, do obrony, obrona jest przydatna, gdy walczymy ze snajperkami, gdy przeciwnik posiada usypianie. Im większą obronę ma dana jednostka, tym mniejszy procent szans, że ta jednostka zostanie uspana, kolokwialnie mówiąc. Czwartą wskazówką jest zapewnienie sobie kontroli nad mapą. Przydatne do tego są w szczególności radary, które znacznie zwiększają pole widzenia nas jako gracza. Także snajperki, ale ja osobiście polecam radary, które szczególnie komputerowe nie wymagają użycia ludzi. Dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć przeciwnika, no i posiadać kontrolę nad jego ruchami, szczególnie komór transportowych, bo w Original War kluczem do zwycięstwa jest właśnie zbieranie skrzyni i umiejętne dysponowanie surowcami. No i dzięki temu tej właśnie kontroli jesteśmy w stanie bardzo szybko reagować na to, co przeciwnik zrobi w danej chwili i mu w tym przeszkodzić, zapewniając sobie zwycięstwo. Piątą wskazówką jest zrobienie czegoś nietypowego, co nie wymaga tak dużego profesjonalizmu. Jak na przykład wzięcie Araba i zabezpieczenie najbardziej pożądanego obszaru na mapie, czyli środka, tam gdzie respi się najwięcej skrzyń i bez którego nie można odnieść zwycięstwa. Budując skład i koszary chociażby na tym wcześniej wymienionym środku, jesteśmy w stanie zabezpieczyć go przed wrogimi komorami, ale także przed jakimiś wczesnymi snajperami. A taka kontrola pozwoli nam zebrać przynajmniej 1000 skrzyń do 10 minuty. Szóstą ważną wskazówką, o której warto pamiętać, jest obrona, która naprawdę może zdziałać cuda i pozwolić nam zyskać przewagę. Gdy jeszcze gra była bardziej popularna, wielu graczy stosowało właśnie taktykę głównie bronienia się i zdobywania dzięki temu przewagi. Jak widać, same koszary z dźwigiem pozwoliły mi odeprzeć atak 5 HG, przy czym gdy ja dysponowałem 2, przeciwnik dysponował aż 5. Poziom technologii był bardzo zbliżony, z tym wyjątkiem, że ja miałem pierwsze rozwinięcie komputerów. Także już same koszary znacznie zwiększają możliwość naszej siły
którą możemy wykorzystać przeciwko przeciwnikowi w czasie jego ataku. Dlatego taktyka z koszarami i dźwigiem jest praktycznie niezastąpiona, jeśli gramy na tak zwanych rusherów. Czyli osoby, które bazują na wczesnych atakach w grze. Szczególnie w czasie mniej więcej po 10 minucie, kiedy kończy się nasza ochrona bazy. Można już się atakować w bazach. 7. wskazówką, o której zapomina nawet część dobrych graczy, jest granie do końca. Nawet jeśli straciliśmy ludzi czy pojazdy, nie oznacza to od razu, że przegrywamy. Przeciwnik często, jeśli nie jest bardziej doświadczony, popełnia błędy i co pozwala nam wrócić do tej gry i wygrać. Jak na przykład w tym przypadku straciłem ludzi. Przeciwnik nie stracił aż tylu ludzi, co ja, ale popełnił głupi błąd i zaatakował zbrojownię. Która sobie radzi, ponieważ jest bardzo wytrzymała, a w środku też siedzi 2 dobrych żołnierzy. No i to ostatecznie pozwoliło mi wygrać tą rozgrywkę. Nawet jeśli we wcześniejszej fazie przegrywałem. 8. wskazówką jest rozwijanie badań, które skutkuje zwycięstwem. Jak widać, niewiele mi już zostało do wybadania 3. rozwinięcia uzbrojenia, dzięki któremu tą samą liczbą HG będę w stanie pokonać przeciwnika, który nie posiada jeszcze tych badań. Nawet nie mikrując, niszczę mu wszystkie pojazdy, ponieważ moje są bardziej wytrzymalsze, co daje 3. uzbrojenie. No i ciężkie działa zamontowane na pojazdach mają większe obrażenia. Rozwijanie badań jest kluczem do zwycięstwa nie tylko w przypadku rusherskich taktyk, ale też w bardziej standardowej grze, gdzie obaj gracze mają tą samą liczbę HG, ale na przykład jeden ma bardziej rozwinięte badania i to on zawsze wygra. Nawet można się pokusić o raszowanie pozycji obronnych, mając lepsze badania. Szczególnie takie jak 3. uzbrojenie. Każdy poziom badań zmienia nasze pojazdy na lepsze. Ale też i bronie, czy chociażby zdalne sterowanie. 9. ważną wskazówką, o której warto też pamiętać, jest dzielenie się czynnościami w grze zespołowej. Jak widać na załączonym obrazku, mój sojusznik zablokował wszystkie przejścia, dzięki czemu komora wroga nie ma szansy uciec ze środka. I moi snajperzy mogą spokojnie ją zneutralizować. Takie dzielenie się czynnościami można wykorzystywać nie tylko przy blokowaniu przeciwnika, ale także na przykład w wybieraniu taktyk, gdzie ja gram na snajperki,
a z kolei druga osoba w mojej drużynie gra na komory komputerowe, dzięki czemu jesteśmy przygotowani na komorę ręczną przeciwnika, bo mamy snajperki, ale także jesteśmy przygotowani na wrogie snajperki, ponieważ sojusznik robi komorę komputerową, która jest niewrażliwa na usypianie. No i 10. wskazówka, taka bardziej bonusowa. Wykorzystywanie technologii, które są dostępne wyłącznie dla niektórych nacji, w dość nietypowy sposób. Jak na przykład wybudowanie Rosjanom elektrowni słonecznych. Ponieważ Rosjanie nie mogą mieć elektrowni słonecznych, marnują znaczną część ropy, ale już gdy Amerykanie im zbudują elektrownię, mogą tą ropę przeznaczyć na coś innego. Tak samo jak taką technologią jest jeszcze hak u Rosjan, który pozwala na przykład zhakowanie radaru, też technologii niedostępnej dla Rosjan. 11. wskazówką jest właściwa kolejka badań. Nie skupianie się na niepotrzebnych rzeczach. Szczególnie na początku można robić tego typu błąd i na przykład grając na HG, na zaawansowanym podwoziu, badać badania syberytowe jako pierwsze. To jest błąd. O ile badania syberytowe są na pewno bardzo ważne, o tyle nie na samym początku. Na samym początku, niezależnie od taktyki nacji, warto wybadać trzecią podstawę, bo każda z podstaw na przykład zwiększa wydobycie ropy, przyspiesza badania, ale także zwiększa szybkość konstrukcji pojazdów. Potem już w zależności od nacji skupiać się na i taktyki oczywiście. W przypadku Amerykanów generalnie zawsze bada się ciężkie działa, rozwinięcie komputerów i rozwinięcie uzbrojenia. Przy czym trzecie rozwinięcie uzbrojenia jest najsilniejszym badaniem ze wszystkich, które najwięcej nam daje. Także czasem w międzyczasie można wybadać radar oczywiście, czy tam materializację. Jednak dopiero na samym końcu, w przypadku Amerykanów, no chyba że gramy na podwójne lasery, skupiamy się dopiero na końcu badamy rozwinięcie syberytowe. 12. i zarazem ostatnią wskazówką jest umiejętność wykorzystywania skrótów klawiszowych i grup kontrolnych. O ile bez skrótów klawiszowych, wyłączając oczywiście najpotrzebniejsze, takie jak Shift, czy chociażby skróty na pociski bazuki, powalniające i teleportujące, czyli TIS. Bez skrótów, bez niektórych skrótów klawiszowych da się jeszcze grać, ale jeśli chodzi o grupy kontrolne, bez nich już naprawdę gra robi się znacznie trudniejsza. Grupy kontrolne pomagają m.in. przemieścić bardzo szybko, przemieścić ludzi z budynku do budynku, ale także wyśrodkować kamerę na określonej grupie. Grupę robimy przytrzymując klawisz CTRL i naciskając numer na klawiaturze. Jest to też przydatne w sytuacji, gdy pod jedną grupą kontrolną mamy przypisaną komorę transportową, a pod drugą jakiś budynek w bazie. Pozwala nam to znacznie zaoszczędzić czas, który byśmy poświęcili na przesuwanie na przesuwanie się po mapie. Skróty klawiszowe do budowania budynków także przyspieszają czas,
no skracają nasz czas i pozwalają zaoszczędzić. Może nie są to jakieś cenne sekundy, ale jeśli obu graczy gra tak samo, to wtedy wygra ten, kto zrobi coś o ćwierć sekundy szybciej. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że chociaż części z Was udało się poznać coś nowego. Oczywiście mowa tu o początkujących graczach. Przy 12 wskazówce nie powiedziałem jeszcze o tak istotnym skrócie jak A, czyli atak, ale w końcu to tylko wskazówki, których część graczy na pewno sobie wywnioskuje dużo więcej. Do zobaczenia w takim razie. Mam nadzieję, że w grze multiplayer.